Cześć moi drodzy, tutaj Miro z kanału poświęconego książkom, literaturze i temu, co w zasadzie dobrego można z tej literatury wyciągnąć, nie tylko poświęconej biznesowym książkom, nie tylko science fiction, ale ogólnie też fantastyce i każdemu gatunkowi, który przychodzi mi do głowy, które gdzieś po drodze miałem przyjemność czytać i którymi chcę się z wami podzielić, również autorem. A takim autorem szczególnym, którym chcę wam dzisiaj przedstawić, jest to mój ulubiony autor, Robert Salvatore, R.A. lub Bob Salvatore. To jest autor amerykański, fantastyki, który w zasadzie, jego pierwsza książka to jest 88 rok. On pisze fantastykę i to jest mój ulubiony autor, jak mówiłem. Napisał około 80 książek plus opowiadań. Również, co ciekawostka, pisał z Star Wars, tak, Atak Klonów, niektóre opowiadania. Mogę zdradzić chyba w zasadzie tutaj, jakby nie było spoilerów. Salvador był chyba jedynym, który uśmiercił Łukiego, tak, czyli postać z Gwiezdnych Wojen w literaturze, więc odbiorca amerykański jest bardzo znany. W Europie, w Polsce mniej, a to myślę takie ciekawe, bo on sprzedał około 30 milionów książek, to jest więcej niż Sapkowski, jest bardzo płodnym autorem. Salvatore, powiem wam, dlaczego w zasadzie jest moim ulubionym autorem. On pisze, ma taką cechę specyficzną, odróżniającą go bardzo dynamicznie. Jego warsztat to jest dla mnie coś mistrzowskiego. Ani George Martin, ani Sanderson, ani Sapkowski, wydaje mi się, że to nie jest, w mojej ocenie, to nie jest aż tak zaawansowany warsztat pisarski, jak na przykład u Salvatora. I jego opisy pojedynków, bitew, w których się specjalizuje, to jest majstersztyk, tak? Czyli on, opisując ruch, dynamikę pojedynków, czy to szermierki, czy całych bitew, to sam, jak mówi, pomimo tego, że ćwiczył fechtudek, to potrafi tak przelać doskonale tą jakby opis fechtudy, że to nie jest taki martwy opis, który gdzieś tam gdzie spotykał innych autorów, jakichś pus geometrycznych, z ataków. U Salvatora to jest tak, że żyjemy, że czujemy ten ból, czujemy tą dynamikę ruchu, widzimy, co się dzieje z ciałem. I on to wszystko sam, jak mówi, zaczerpnął nawet i trochę z baseballu, kiedy uwielbia sport, po prostu autor uwielbia sport i ten opis pojedynków to jest chyba jeden z najlepszych autorów opisujących pojedynki, jakiego znam, tak na świecie. Nie czytałem przynajmniej lepszego autora, jeśli o to chodzi. Co jeszcze w Salvatorze, to że on żyje sobie z Massachusetts, New Hampshire, dokładnie w Leominster, z miasta pochodzi, tam mieszka całe życie. Jest takim typowym Amerykaninem z przedmieści, natomiast uwielbia fanów, uwielbia spotykać się, często odpisuje prywatnie też te wiadomości. Mam przyjemność, że w zasadzie po iluś tam kilkunastu, tak 20 latach ponad byłem jego fanem zawsze. Udało mi się z nim spotkać również ostatnimi czasy, czyli uzyskałem, co ciekawe, to właśnie tę jego dedykację w książce. To jest pierwsza książka Salvatora, czyli pierwsza, którą napisał i też wydanie polskie z lat 90. Kryształowy Relikt. Co to za książka? Mianowicie Kryształowy Relikt otwiera całą sagę Drista, postaci mrocznego czy ciemnoskórego elfa, który Drist jest, powiedziałbym, takim archetypem bohatera buntownika, rebelianta, który sprzeciwia się normom swojego społeczeństwa i chce żyć w zupełnie inny sposób, żyje na powierzchni ziemi, tak, i w zupełnie innych realiach. Mamy tam konflikty rasowe, mamy tam konflikty charakterów, bardzo dużo psychologii. To nie jest fantastyka łupanka dobrych ze złych, czy z elfami, to jest po prostu bardzo dobre psychologiczne fantazy. Legenda Drista, czyli ta historia, cykle, które otwiera właśnie ta książka, to jest, moi drodzy, kilkadziesiąt książek. I one jakby, co jest też dobre, w żaden sposób w mojej ocenie nie nudzą. To znaczy przechodzą przez te wszystkie cykle, dalej przez te kilkadziesiąt pozycji, nie tylko bardziej jesteśmy zainteresowani, bardziej lubimy tą główną postać, ale też poznajemy całe mnóstwo innych dodatkowych postaci, uwielbiamy je, po prostu dopingujemy je. One są tak rozpisane na tak różne dylematy moralne, przygodowe, fabularne tam są porozwiązywane, że co książka, to jesteśmy dalej zaciekawieni tym, co się dzieje. Wydaje mi się, że to jest ta wielka dobra cecha Salvatora, mianowicie on nie nudzi. On nie nudzi swoją książką, swoimi postaciami.
I w zasadzie jest tam tyle tych bohaterów, że ich losy fabularne również są ciekawe, a to jest wyczyn na kilkadziesiąt książek tak pisać, aby fabuła się nie powtarzała, aby nas to nie zanudzało. Znamy autorów, którzy po prostu po 3 tomach już w zasadzie nie wiedzą, o czym pisać dalej. Natomiast Salvatore wciąż czerpie przyjemność z pisania, widać to, i on chce, aby czytelnik jego również uczył się i podążał wyborami swoich bohaterów i z wiekiem tych bohaterów i z wiekiem czytelnika wciąż odkrywał te nowe rzeczy i patrzył na świat oczami w inny sposób. Tak jak bohaterowie tych książek patrzą na ten świat. Salvatore mówi bardzo ważną rzecz o fantastyce i jako o kimś, kto pisze fantastykę i jako o czytelniku fantastyki. Mówi mianowicie, że po co jest ta literatura. Mówi mianowicie, to nie jest bajka, to nie jest jakaś fantazy rozumiana jako dla dzieci, tylko to jest jakby alegoria, to jest literatura, w której celem jest, aby świat uczynić, powiedziałbym, bardziej zrozumiałym, czyli czytelnik, który ogląda świat dookoła i być może nie jest on do końca wyjaśniony, dlaczego tak jest, dlaczego są takie, a nie inne motywy ludzi, to po przeczytaniu tej alegorii, czyli świata fantastyki, ma świat mieć przed sobą bardziej zrozumiały. A więc fantastyka i autor fantazy ma uczynić świat bardziej zrozumiałym w takich realiach, w jakich on jest teraz, mimo że być może zrozumiały nie jest. I to jest to, co Robertowi Salvatore przyświecało całe życie. Pisząc, to jest to, co widać, czuć w jego literaturze. Że on objaśnia bardzo dużo dylematów, bardzo dużo problemów, konfliktów rasowych. Objaśnia konflikty charakterów, problem istnienia lub złamania przyjaźni w ten sposób, czy istnieje wieczna jakaś ponadczasowa, czy istnieją granice wybaczania, czy istnieje przyjaźń. Są tam też romanse, wiadomo, w tych książkach, to jak normalne. I to dobrze. Natomiast głównym celem jest to, że główny bohater sagi, czy ten Drizzt, przemierza świat w taki sposób, że my przemierzając go z nim odkrywamy nowe pokładzie jakby świata, który pomaga nam zrozumieć nasz świat. I to jest właśnie cel fantastyki według Boba Salvatora. I już pomijam to, że tam jest świetna bitwa, nie jedna, kilkadziesiąt. Pomijam to, że tam jest świetna batalistyka na mikro i makro poziomie. Pomijam te pojedynki, pomijam świetne dialogi, w których Salvatore też się odnajduje. Tak? Dialogi Salvatora to jest zupełnie też inny poziom, gdzie spotykają się tak sprzeczne, wybujałe charaktery. I to wszystko jest pikantne, zabawne i daje dużo do myślenia. I Kryształowy Relikt to jest pierwsza książka z trylogii Lodowego Wichru, czyli The Icewind Dale. Też na jej podstawie powstała gra Lodowego Wichru. Natomiast to jest jakby już 4. część cyklu, bo później po tym, jak chociaż to zostało napisane jako pierwsze, to Salvatore później napisał 3 prequele i to po kolei jest wprowadzenie właśnie do ogromnego świata Forgotten Realms. Świat ten Forgotten Realms to jest jeden chyba z największych światów Dungeons & Dragons, czyli jakby realiów fantastyki, w których wielu autorów pisze. I Salvatore jest jednym z najbardziej znanych autorów tego świata Forgotten Realms i w zasadzie ta postać Drizta jest w zasadzie też taką ikoną fantastyki Dungeons & Dragons. Mamy tam, dla fanów powiedziałbym, Stranger Things również coś tam znajdą, bo znajdą tam wiele stworzeń z tego całego generalnego świata Dungeons & Dragons, ale ciężar jego literatury jest położony na bardzo głębokie problemy emocjonalno-psychiczne. Czyli Salvatore mówi, że to nie jest literatura o łupance i pojedynkach. To jest literatura o tym, jaki świat mógłby być, jeśli dopuścimy zło. Jaki świat byłby, jeśli w myśl Edmunda Burke'a, jeśli dobry człowiek nie będzie robił nic. Tak? To czy zło wtedy zatriumfuje. I również w tej książce już te dylematy się pojawiają. Mamy tutaj jakby pokusę ogromnej władzy zdobytą dzięki magii i tego, jak osoby do niej nieprzygotowane będą postępować. Mamy tutaj problem
zjednoczenia się społeczeństw, które się nie cierpią, ale które muszą się zjednoczyć w walce przeciw większemu złu, czemuś, co nadchodzi, tak? Co jest symbolizowane przez mrozy zimy, czy po prostu tego nieprzyjaznego klimatu. Mamy tutaj, tak jak już na okładce, piękne okładki Larry'ego Elmora z lat 80., 90., które rysował do w ogóle świata Forgotten Realms. 3 zupełnie inne postacie z 3 zupełnie innych ras, tak jednoczące ich poprzez przyjaźń. Więc Salvatore jest dla mnie wyjątkiem. Jest w tej świecie jakby pisarzy fantastyki. Uważam, że jego sposób bycia, jego płodność, czyli to, jak dużo problemów realnych, kiedy on sam mówi, że z wiekiem odkrywał tak wiele nowych dylematów, którymi chciał się podzielić, i w czasie życia ta jego płodność w zasadzie nie malała, tylko jeszcze bardziej rozkwitała. Jest pisarzem, który im starszy, tym pisze, chce przekazać więcej, te jego książki są jeszcze ciekawsze i sam zachęcam do czytania Roberta Salvatora. Dużo o nim mógłbym powiedzieć. Swego czasu napisałem dosyć sporo, chyba kilkadziesiąt recenzji jego książek i myślę, że każda z tych książek wnosi coś dobrego, że to nie jest przyjemna lektura taka na wieczór, żeby tylko odłożyć, zapomnieć i nic z niego nie wyniesiemy. Ale z każdej z tej książki ja myślę, że wracam do niej nawet po kilkudziesięciu, po 10 latach tak średnio odnajduję jakieś fragmenty, cytaty i zawsze jest to coś świetnego. Sama postać główna, Drista, jeśli jest jej poświęcona też osobna książka pod tytułem Dao Drista, tak, w której jakby autor skupia się na takich monologach, przemyśleniach bliżej filozofii wschodu, tak, i bardzo ciekawie się czyta, bardzo dobry taki traktat teologiczny, może nie tyle teologiczny, co bardziej filozoficzny nawet. I tutaj Salvator różni się tym od takich autorów europejskich, że w zasadzie jego te rozważania to nie są takie, że autor w ciągu fabuły staje tak i raptem to mówi do drugiej postaci w formie dialogu swój jednostronicowy monolog, tylko tutaj te wywody są potwierdzone co chwilę jakimiś działaniami, wyborami. Coś, co toczy być może akcję w zupełnie innym stronę, ale jednak jest to już wspaniała książka. Zachęcam do Kryształowego Reliktu, zachęcam do Forgotten Realms i do Boba Salvatora ogólnie. Także dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych filmach. Zapraszam do subskrypcji. Wszystkiego dobrego. Cześć!